Witajcie! Dzisiaj przepis na pyszne i proste w przygotowaniu ciasto Maxi King bez pieczenia. Jak zawsze na początku nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału, kliknijcie dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z moimi przepisami. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Na początek potrzebujemy 500 ml schłodzonej śmietanki 30%, może być też 36%, 500 ml serka mascarpone, 3 łyżki cukru pudru i całość ubijamy na sztywny krem. I krem jest gotowy, on od razu będzie gęsty, taka też powinna być jego konsystencja. Następnie przygotowujemy blaszkę o wymiarach 20 na 30 cm wyłożoną papierem do pieczenia. Wykładamy kakaowe herbatniki, a następnie połowy masy śmietanowej i całość rozsmarowujemy. Teraz wykładamy herbatniki maślane. Tak naprawdę możecie użyć samych jasnych lub samych ciemnych herbatników. Ja tylko na spód użyłam ciemne, później już jasne. Następnie na herbatniki wykładamy puszkę kajmaku i też rozsmarowujemy. Następnie wykładamy drugą część masy śmietanowej. Tutaj pomiędzy śmietaną a kajmakiem możecie dodać dodatkową warstwę herbatników. Wtedy ciasto będzie bardziej stabilne, bo tutaj minimalnie ten krem połączy się z kajmakiem, ale to w niczym nie przeszkadza, bo i tak ładne kostki możemy pokroić, ale jeżeli ktoś chce, to tutaj też dodatkową warstwę herbatników można dołożyć. I też rozsmarowujemy delikatnie właśnie, żeby nie połączyć tego kajmaku ze śmietanką. I wykładamy ponownie warstwę jasnych herbatników, a następnie ciasto wkładam do schłodzenia do lodówki do czasu przygotowania polewy. Na polewę potrzebujemy 100 g mlecznej czekolady, 100 g deserowej czekolady i 1/4 szklankę mleka. I całość rozpuszczam w kąpieli wodnej, tutaj nad parą, do momentu aż czekolada się rozpuści. Lekko przestudzona dodaję do niej orzeszki ziemne. U mnie są niesolone, ale myślę, że solone również mogą być. Dodaję około 50 g takich drobno posiekanych orzeszków. A następnie po wymieszaniu polewamy po naszym cieście. Pamiętajcie, że nie może być ta masa też mocno płynna, żeby nie wchłonęła nam się do masy czy do ciastek. Musi być już delikatnie przestudzona i wtedy możemy ją śmiało rozsmarowywać po cieście. Na wierzch zestawiłam jeszcze około 20 g orzeszków posiekanych i jeszcze posypuję po cieście. Następnie wkładamy do schłodzenia do lodówki, najlepiej na całą noc. Jak widzicie, przepis jest bardzo prosty, ciasto pięknie się prezentuje, jest bardzo smaczne, także przygotujcie koniecznie. Oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.